Cześć, cześć wam. Zobaczymy co tu po łowie. Jest jakieś dziwne branie, ale dobra. W każdym razie co? Połowy na Tutti Frutti i cel połowić F1. Rzucam taką standardową zanętę, taką jak mogę tu użyć, czy bardziej wykonać. Kukurydza w bazie, Tutti Frutti, pełne pelety i śmietana w atraktorze. Rzucę to na 5 metrów. Szymka się chwalił, że tu łowił. Także, no nie wiem, ja tu podchodziłem chyba 2-3 razy. Na filmie coś wspominałem, nie? Generalnie wszelkie spoty u mnie bardzo słabo na miedzianem. Wczoraj jak wystałem, to nagrałem ten kokosową wersję kwolków. To coś w końcu dało, a tu ja stoję z dobre 2 minuty. 2 minuty i to jest na 6 metrów jestem ustawiony. I no to jest pierwsza ryba, nie? Te pomijamy, bo to są z końcówki wczorajszego nagrania. I jak zwykle zostawiłem. I co? Tu sobie ewentualnie założyłem wszędzie te Muga Hooks, które mi odkryłem przy okazji raz na brzozach, jak łowiłem. To wtedy mi one oddawały. Także co? Mam założone, bo wydaje mi się, że akurat na F1 one są dobre, te haki. Tutti Frutti wszędzie. Na tym zestawie mam ten dip, a tu mam te założone dipy. To inne trochę rozmiary, inny trochę przypon, krótszy. Ale to bez znaczenia, no jak ryby biorą, to powinny brać, tak. A to coś jakoś, nie wiem, migrację. Zacząłem myśleć, czy nie wiem, może założyć jakiś inny kolor linek. Akurat mnie na takie głupoty i dziwne pomysły stać, żeby to realizować i testować. Może kupię jakąś inną linkę główną. Nie wiem, czy miałoby to wpływ. Na głównym koncie używam wszędzie te kolorowe te plecionki, te, które mają wiecie po co, że wskazują metry. Co 5 metrów jest inny nie? Inny kolor. Także tam nie ma problemu z braniami ryb. A tutaj coś jakoś, ja nie wiem, no. Nie wiem, na jaki spot mam się wybrać. Ale bywało tak, nie? Bywało tak z miedzianem, że spot był działający, ale jak się nie trafiło kompletnie w przynętę, to kompletnie nie oddawał. Także nie wiem, stoję, gadam teraz. No i zobaczcie, 3 minuta gadania mojego zapewne, a ja nie mam dalej ryby. Kolejne ryby. Jakieś branie tu w końcu się odbyło. Ale to pewnie będzie karp kolejny. Takie mam przynajmniej wrażenie. No, dobra, bo tu słabo widać. Ja wam raz pokazywałem, że tu się można fajnie ustawić w tej pozycji. O, w tej, nie? Tu z tego pomostu rzucić tam i troszkę tak kije ustawić w tą stronę. Wtedy fajnie widać, jak się kije wygina. A jednocześnie przy wyciąganiu ryby już wiemy, co to jest. Znaczy, może wam to nie jest potrzebne. Ja akurat tak lubię, bo miniaturki mi się dobrze ryby ustawiają, nie? Chociaż ostatnio tworzę zupełnie inaczej. Także co? Póki co karpie. Nie wygląda mi to na F1. Ja tam wam coś powiem, że czy to jest coś w końcu? Nie. Miałem nadzieję, że to jest fajne tej wielkości F1, nie? Także póki co ja chyba zmienię przynętę, bo no ładnie oddaje ten spot, ale to nie wygląda wam na F1, nie? Oj. Albo spot, albo przynęta. Wczoraj największy, najlepszy F1, jaki mi się udało po różnych tych spotach złowić, to był tam na tamtym pomoście i on był na morwę. Na morwę. Jedyny F1, jaki tam wziął i miał prawie, był trofijny, 2,9 kg prawie, że. Ale na morwę. Nie wiem, może morwa. Tylko też nie wiadomo, czy one tu siedzą, nie? To też jest, to jest pytanie właśnie, czy one tu są. Dobra, muszę się do was odezwać, bo tak, no z racji, że tu są brania jakie są, to ja nie widzę jaka to jest ryba, nie? O, patrzcie, to jest kolejny karpiszon mały.
Ale miałem F1. To jeszcze na Tutti Frutti, ale to drugie, już ta wędka wróciła w to miejsce, to drugie było na morwę żółtą. Żółtą morwę. Dalej zestawy identycznie wyglądające, tylko żółta morwa. I teraz zaczniemy testować żółtą morwę, bo na tą Tutti Frutti, o, widzicie co bierze. Także ja sobie przestawiam, będę miał 2 zestawy na morwę, tak, na pewno Tutti Frutti, morwa miała być. Żółta morwa, chociaż ja nie wiem, czy ja wczoraj na fioletową nie złowiłem tamtej ryby, tej takiej fajnej. Ale dobra, zobaczymy co tu się na morwę dzieje. Już nie wiem, czy ja 3-4 dni temu nie testowałem tego spota bardziej na podmorwę i właśnie wtedy miałem dużo tych chłodników. Aj, tak źle i tak niedobrze. Standardowo w RFC po ostatnim update'cie na miedzianym. Standardowo. No ale dobrze. Generalnie to co widzicie, nie? Tempo brania jest całkiem dobre, nie? Jakby o takie 1,5 kg nie brały, tylko te takie powyżej 3 same. Tu jest jeszcze jakaś tam dwójeczka. A to zawsze można filetować, jak ktoś ma taką możliwość. No to nie byłoby tak źle, ale sami wiecie, jaka ryba robi wynik w siatce, nie? F1. A jest coś niedobrego. Każdy reset, już nawet nie migrację ryb, ani nie ten. Co my tu mamy? O, jest F1 na morwę. No, każdy reset serwera powoduje jakby jakieś zamulenie, że ryby przez chwilę ten dany spot dalej funkcjonuje, ale jakby resetuje się on i zaczyna się dopiero wdrażać. Kiedyś takie miałem wrażenie, nie? Dobra, tutaj coś się działo na zestawie, to podniosę. W każdym razie morwa dało kolejne F1, morwa. No dobra, to ja się bawię, testuję. Nie wiem, jaką zanętę tu rzucić. Na razie było nęcone pod Tutti Frutti ze śmietaną, ale jakby na tym takim nęceniu brały F1 tutaj na morwę, to co w sumie kombinować? Kolejne F1. Może nęcić Tutti Frutti, a łowić na morwę. Przynajmniej ryba jest lepsza. Jeszcze zobaczymy, co tu teraz się pojawi, ale no... Nie wiem, to nie jest raczej kwestia tego, że jest taka godzina czy taka i te F1 się teraz zjawiły. Chociaż one na innych spotach też tak było, że falami wpadały. Falami, później znowu fala karpi pospolitych i znowu nie. Znowu przypływały F1. Ale po zmianie, tu widzicie, dalej bierze ryba. Ale prędzej miałem przez długi czas jedną sztukę. Nie, w sumie nie miałem żadnej. Tu 4 minuty temu było to. A prawie, że 4 minuty temu mówię. Dobra, może widzieliście tą rybę już. A tu coś się tam stanęło teraz z nimi. Dobra, co to czekamy na branie? Dobra. Jest coś. Jest coś. Karaś. No to 100% nie wygląda na F1. Dobra, to ja czekam teraz. Miał jakiegoś fajnego karpia dla was do pokazania. Zapewne pospolity, bo co innego by to siadło. Ja się sam zastanawiam, dlaczego on tak mocno pracuje, ale spojrzałem. Akurat zestaw chyba na największym przeponie, czyli 20,5 kg. Dobra, podnosimy tą wędkę, może nie postanowi odpłynąć. Także to przypuszczalnie ryba taka, nie wiem, 15 plus. Nie wiem, czemu ona tak mocno pracuje. Co z tobą jest nie tak? Powiedz mi, karpiu, co z tobą jest nie tak? Czemu tak pracujesz? Proszę już do mnie, do siateczki. Do siateczki pana zapraszamy, bo nie mamy czasu. Aż o tyle dobrze i źle, że w tym momencie nie biorą tam ryby. 18,5 kg. To całkiem ładna sztuka. No, o tyle dobrze, że w tym momencie nie biorą, więc no nie uciekną. Albo no nie zajmują kija. Z drugiej strony
źle, bo nie biorą. Lepiej jakby brały, nie? No, ale co? Ja przestawiłem zestawy. Wydaje mi się, że tu można stać dobry metr głębiej. I przestawiłem zestawy sobie tutaj na... Ja ustawiłem 7 metrów klips teraz. Miałem 6, mam teraz 7. Ryby są te same. Gorzej jak będą większe. To znaczy, że trafiłem lepiej w spota. I może tak tu trzeba się ustawiać, tak tu trzeba korygować. O, jest. Nie, kolejny karaś właśnie. Tego dziadostwa jest tu mnóstwo. Na tą morwę biorą. Biorą karasie przede wszystkim. Jakieś pojedyncze karpie. Ale generalnie to są karasie i były te F1 tam prędzej, co widzieliście. O, znowu jest jakiś karp większy. No bo F1 by tak nie wyginało. No. A tam będzie pewnie ryba o takiej wielkości, że nie wiem, co zrobię jeszcze. Bo mam na którejś z tych wędek, ja nie wiem, czy ja zmądrzałem, czy dałem jakiś większy przypon. Tu się zastanawiam. Bo nie pamiętam w sumie. No, 7. Mówię, że na morwę nie biorą. O, tu jest 12 przypon. Na takim spocie niestety trzeba zwiększyć. Najlepiej byłoby 27, ale tak się zastanawiam. Chociaż raz nagrywałem na 27 i jak miały brać F1, to brały i to nie stanowiło żadnego problemu, nie? Ale no, nagle dzisiaj zacznie to stanowić problem. Oj. O, ten taki trochę zużyty ten przypon, ale no wielkościowo te ryby może 7. Czyli inaczej. W zasadzie największe pytanie podstawowe, tak? Jak blisko stoicie brzegu, bo się bardzo to mocno i różnie da rozstawić. Także z metr przynajmniej na klipsie może być różnica w samym ustawieniu się od brzegu. Tu wiele razy tłumaczyłem. No i na sprawa rzut w prawo, rzut w lewo. Troszkę inaczej niż to, co pokazuje, nie? No, ale ja nic w sumie nie zanęciłem poza tą jedną porcją ileś tam minut temu. Znaczy drugim rzutem. Pierwsza porcja wtedy była na początku jeden filmu, a później rzuciłem z dobre 5 minut temu resztką tego, co tu miałem. To pewnie z 4 porcje były. No i chwilę temu skorygowałem ten klips na 7. I to spowodowało to, że zaczęły większe karpie brać. Wiem, co jeszcze zrobiłem. Na tych 2 wędkach, na tej nie. Na tych 2 wędkach mam teraz szczytówki 21 gram, a tu zostawiłem 17, chociaż nie wiem, na tym 17 dostałem wtedy, na tym 7 gramach dostałem z tego 18 kg karpia, tak, którego widzieliście. Tutaj, na tych morwach zaczęły brać karpie teraz. Dosyć duże. Pytanie, co miało większy wpływ? Ustawienie prawidłowego klipsa? Czy szczytówki? Nie wiem, chciałbym karpia, znaczy inaczej, chciałbym F1, a wychodzi mi dużo karpi. W takiej ilości, jak nieraz odpalony był spot na bursztynie. Dobra, kończę marudzenie, pojawię się, jak będzie coś ciekawego. Dobra, czas się do was odezwać. Bo ja tu przekombinowałem, może nie przekombinowałem, chociaż patrząc po tych rybach, jakie później brały, ale może to też kwestia właśnie godziny, pory dnia, jest godzina 16 i taka ciekawostka, patrzcie, jak ja zaczynałem marudzić i to był mniej więcej okres taki jak teraz, to patrzcie, co tu się dzieje. 6 minut prędzej była ryba, później było TF1, to po tym jak wróciłem do Morwa, to zaraz wam powiem, co ja tu robiłem, tak? I wtedy wpadła ta ryba w jakimś tam odstępie i spójrzcie to. Na początku filmu mówiłem, że trochę czasu już czekam na branie pierwszej ryby, po czym się pojawiła i w trakcie mojego początku tego filmu, tego jak tam mówiłem, coś tłumaczyłem, już nie pamiętam jak to ja, ale nie było tyle czasu ryb, dopiero się ruszyły. Także to jest całkiem możliwe, że okres na takiej godziny 13 do prawie że 18 to pewnie jest
totalny przestój tego spota. Także jakbyście tu byli, to się nie zrażajcie, że nie ma brania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najciekawszy zestaw, chyba ta morwa. Żółta. Z tego co mi się wydaje. Tutaj to Tutti Frutti, które prędzej mieliśmy. No tu wpadło fajny karp. Ale generalnie to karpie na to biorą. Co ja tu jeszcze testowałem? Zanęta wygląda, że byle co wrzucicie. Jak biorą, to biorą. Wrzuciłem jakąś tam zanętę jaką ja tu miałem zanętę? Zanętę z truskawkami chyba. Truskawkowa zanęta chyba ze śmietaną? Coś takiego. Czekajcie, że ja dalej to mam założone tu? Nie. Teraz jakiś czas temu śmietaną wrzuciłem, dobra. Śmietana. Słodka śmietana, kruszona i śmietana, generalnie śmietana. No i co? Tutaj jeszcze założyłem do testów śmietanę. Idziemy to sprzedać, zobaczymy ile wpadnie za to kasy i ewentualnie jakieś będzie branie, to standardowo dobiegnę tutaj, wyciągnę i jak będzie co pokazać, to wam to pokażę. No, a tutaj co ja zakładałem tam? I malinę biorą, oczywiście karpie biorą. Malinę, truskawkę tą zakładałem. Nawet nie będę przeglądał tych ryb, no ale to masa z tego tutaj to właśnie było gdzieś na tym jakieś te przynęty, chociaż te liny na morwę normalnie są. Te wszystkie, fioletową morwę też miałem, widzicie? Na fioletową morwę wpadło F1. Także no masa do ryb. O, trofka. To jest akurat wyzwanie obecnie. Całe 24 godziny dni, czyli 24 godziny realnego czasu ponad. Czyli jak ja to nagrywam, kończę nagrywać 18 w sobotę, to macie czas do jutra, żeby złowić trofkę. Zawsze to 193 srebra. Dobra, a tu mamy co? Linusia. Tych karasi to natłukłem, to coś zarobimy. 27. F1 to może ich dużo nie brało, ale jak już brały. Ciekawe, że dwie z identyczną wagą. To sprzedamy starszego. Dobrze. Kwolka mamy jeszcze tego wczorajszego. To jest ciekawe, że można go sprzedać. Nie liczcie go do zarobku. 23 godziny? 22. Jeszcze można było go sprzedać? Ciekawe. Dobra. Także z tego wychodzimy z 40, tak? 41 do przodu i tu byśmy sobie zaznaczyli tak. No i malutko widzę. Ale dobra, automatycznie sprzedam tego jeszcze, bo on podbija wynik i teraz zobaczymy. 445, czy to dobry wynik? Koło 500, tak? Koło 500. Za dużo, za mało tych F1. Za dużo jakichś tam karasi. Ale jak ktoś jest jakby na dorobku nie tylko pod względem kasy, ale też po wbijaniu umiejętności, procentów umiejętności, to czym więcej ryb łowicie, tym lepiej, tak? No a to okazuje się przynajmniej aktywny spot na tyle, że co chwilę się coś dzieje, ale no pamiętajcie, że nie między jakoś tam 13 czasu gry a 16. Wtedy jest cisza. Dobra, tu jest jakieś branie. Najgorzej te karasie, nie? Zobaczymy, co tu jeszcze jest, ale tu przypuszczalnie przy takim obciążeniu to będzie jakiś karp pospolity. Ładnie. Dobra, to ja kończę ten długi już film. Dzięki za obejrzenie i na razie.